Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczyki. Moi drodzy, ja jestem już po sklepach używanych. Zapraszam Was serdecznie na przegląd półek. Co znalazłam w sklepach używanych w Niemczech, na co patrzyłam, na czym zawiesiłam oko. Dzisiaj bardzo wiecznie, dosłownie chciało urwać głowę, ale już jestem w domu na szczęście. Moi drodzy, zobaczmy, co ciekawego zobaczyłam na sklepach. Zapraszam serdecznie. Ciekawa jestem, czy zgubię kawę po drodze, bo zawsze jak wezmę ze sobą kawę do sklepu, to ją gdzieś posieję, jak nagrywam. Ale cieniutka. Chińska czy japońska? W sumie to nie wiem. Ale może tu napiszę Wam. Ten zestaw kosztuje 35 euro. Bardzo cieniutki. Taki cieniutki, jak ostatnio kupowałam tą filiżankę z gejszą. To takie właśnie cieniutkie, więc może japońskie. 8 euro, taki wazonik ciekawy. Tu jakie oliwki mamy. Za 4 euro można kupić sobie taki bukiecik. Coś tu jeszcze widziałam ciekawego. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy taką fajną rozczapierzoną miseczkę na nóżce do lodów na przykład. Patrzcie, jakie bratki tutaj. No. Co tu jeszcze jest? Może mnie coś zachwyci. Bałwan. Bałwan tu już był. Mamy fajną kurkę. A tu mamy fajny kryształ za 8 euro. Bardzo ładny. Zresztą kurka to taki pojemniczek. Ile kosztuje? Nie wiadomo, ile kosztuje. A tu mamy taki zestaw. Cieniutkie te lampki, ale chciałam zobaczyć tą tacę. O, te lampki też są bardzo ciekawe na takiej grubej nóżce. Muszę to wszystko ściągnąć niestety. Na chwilę. 6 sztuk, 6 euro. Myślę, że cena całkiem fajna. A tą tacę mamy za 4 euro. Ładnie to wygląda. Pasuje tak razem. Tutaj mamy taki wazon. Dzbanek w zasadzie. Podejrzewam, że włoski. Tak całkiem pasuje na włoski. A tu z tyłu mamy jeszcze jakiś ciekawy. Ale to chyba coś nowego. Patrzcie, jaki kociamber. Kociamber za 4 euro. A tu na dole jajo. Dawno w tym sklepie nie byłam. Bardzo dawno. Tu mamy taki fajny dzbanek, zobaczcie. Nie dzbanek, dzbanek. Za ile? Chyba za 9 euro, no, za 9 euro. A tu na dole to wygląda na Anglię, ale nie jest Anglią. Chociaż troszeczkę wygląda na Anglię. Zeltman Weiden. A jaka cena? Bez ceny. Aha, bo to cały zestaw. 45 euro. Ta tacka mi się tu podoba. Ciekawe te szklanki też są, ale pewnie nowe. Najprawdopodobniej. Tam jeszcze mamy z tyłu jakiś talerzyk Bawaria za 5 euro.
Stare, zobaczcie, jakie stare walizki. 6 euro. 8, 6. No ta, powiem szczerze, jest bardzo, bardzo trwała, tylko ciężka jak się nosi. Niestety. Tu fajne, zobaczcie, z tyłu są kafelki za 14 euro. Wszystkie razem sklejone i są do powieszenia. Mają haczyki. Tu mamy jeszcze jakieś ładne filiżanki. Eschenbach, 3 euro sztuka. I jeszcze nic mi w oko nie wpadło naprawdę dzisiaj. Tu mamy taką filiżankę, takie trio za ile? Za 2 euro. Bawaria to jest. No, to są fajne te szklanki. Też za euro. Znaczy też, nie też, bo w sumie nie było nic za euro chyba. Rozpędziłam się z tym euro. Tutaj mamy lodówkę albo zamrażarkę. Lodówka. Tak mam wrażenie, jakby była większa niż zwykle. A u góry stoi taka taca z takimi jakimiś, nie wiem, resztówki bez sygnatury, ale wyglądają na stare. A tu, co to jest? O, to też jest stare, ale nie znam tej sygnatury. Może mi się uda rozszyfrować, to wam napiszę. 3 euro, taka miseczka. Tutaj mamy... Halo. Tutaj mamy Anglię. W idealnym stanie. W bardzo dobrym stanie. Euro sztuka. Tutaj mamy mlecznik, też euro sztuka. A wazonik, Boże, co ja mam dzisiaj z tym? Dzbanek, 4 euro. Fajny zestaw w dobrej cenie. Co się ostatnio tutaj niestety w tym sklepie rzadko zdarza, że są dobre ceny. 3 euro. Sosierka. To 4. Tu mamy fajny zestaw też. Jest wyceniony po kolei, czyli za każdą rzecz osobno. Jest to Bejruta za euro talerzyk, więc myślę, że bardzo fajna cena. Tu mamy trio za 3 euro 50 centów, a te malutkie mamy za też 50 centów. Zobaczmy sobie jeszcze dzbanki. 5 euro. A to już jest Winterling, a nie Bejruta. A tu Bejruta. Jaki ładny ten. Już się pojawiają, popatrzcie. Na Wielkanoc. Zajączki. O, patrzcie, jaka tu wystawa. Czy to nie za wcześnie? Ja tak zawsze mówię, że to za wcześnie, ale tego się nie ominie. A patrzcie tutaj na te grzybki. Wyglądała jak grzywa. Jak grzywa, jak prawdziwa. Dzisiaj się przejęzyczam. Totalnie. Co tu jeszcze jest? Co mi w oko wpadnie? Kurki. O, fajna kurka. Co tu jest? O, tu jest fajna kaczuszka jeszcze. Za euro. Bardzo fajna cena. Euro to chociaż jest... Euro jest fajna cena. Euro lubimy, nie?
Tu mamy ładną tacę, ale za drogą, bo kosztuje 15 euro. Ale tu mamy ładny obrazek. I ja go chcę zobaczyć. On kosztuje 10. Czy tu jest napisane, co to za miasto? Niestety nie jest. On na pewno jest stary. Szkoda, że nie jest napisane, co to za miasto. 10 euro. Teraz mi nie chce tu stać. Tu mamy takie ładne zestawy trio, ale bardzo ładne, niebieskie. Biało-niebieskie za 6 euro sztuka. Tu mamy bardzo ładny kufer, w sensie jest bardzo kolorowy. Zobaczcie sobie, będzie go dobrze widać. Weźmiemy sobie go do góry. Chyba z cynową pokrywką. I co tu jest? Pod spodem coś jest. Jakaś sygnaturka, czekajcie. Ale nie do odczytania. 10 euro kosztuje ten kufer. Huchenreuda, bardzo ładny. Ale jak się go dotyka, wiecie, bardzo gładziutka ta porcelana jest, taka fajna. O, tu mamy takie stare pojemniczki na przyprawy. 3 euro sztuka. I jeszcze sobie wzięłam do ręki taki, o, to chyba wratki są, bez sygnatury. 6 euro. A tu mamy taką szkatułkę na, jak to się otwiera, szkatułkę na biżuterię 7,50. A tu jest taka strzałeczka w prawo. O, w ten sposób. Chyba trochę niewygodnie. Czekajcie, otworzymy sobie ją. Ona ma tu szufladki. Tu pewnie na jakieś pierścionki. Jakieś kolczyki, może takie wkrętki. A tutaj na dole można sobie wsadzać jakieś łańcuszki na przykład. To tak trzeba mieć 2 ręce, żeby to otwierać. Ale ładne, z wyglądu ładne. Tu mamy u góry taką edycję Heinrich Wille-Boch, 18 euro sztuka. Tu mamy wiosnę. Tu mamy szukanie jajek na Wielkanoc. A tu mamy chyba już jesień. Zobaczmy sobie z bliska jeden. 18 euro sztuka. Zawsze się boję brać z tych wysokich półek te rzeczy, że mi to spadnie. Co tu jeszcze mamy? Taki zestaw. Fena porcelana. 2 euro taka filiżanka. Do mokki zakładam. Albo do espresso, bo malutka. Dzbanek 3,50. Mocznik 2. I cukiernica 2,50. Tu mamy bardzo ładny Wille-Boch. Taki filigranowy. Zestaw kosztuje 4,50. Tu u góry mamy takie coś nowoczesnego. Euro sztuka z talerzykiem. To już to było. Nawet mi się to całkiem podoba. Ale już mam chyba ze 2 czy nawet 3 takie, więc nie będę brała. I tu mamy piękny Nachtmann. Zobaczcie, jakie ładne. Śliczne. Też widać, że to nie byle co od razu. 5,50 sztuka, także no troszkę.
Tu mamy taki dzban. 60 lata. Vintage Karsten Stynishow. Jest napisane 39 euro. A tu zobaczcie, po prawej mamy taki album, który zawiera kartki, nie wiem, wydawane chyba na wizytę Jana Papieża II. Całkiem możliwe, 14 sztuk. Specjalną pieczątką. 42 euro. Z roku 1979 w Irlandii. No. Tu górę jeszcze mamy aparaty i mnie w głębi, a wyżej mamy grę Monopoly. Myślałam, że może jest starsza, ale tu jest napisane, że to jest limitowana edycja z 1935 roku, ale nachgemacht, czyli zrobione na wzór. Macie ją za 49 euro. Tu mamy kryształ, ale już go oglądałam, jest tu ubity w jednym miejscu, o tu u góry. Widzicie? Z drugiej strony bardziej widać, szkoda, bardzo ładny jest. Taka paterka, to też mi się bardzo podoba. Co prawda jest takie nowoczesne, ale słuchajcie, na stół do jakiegoś podania czegoś ciepłego. Bardzo fajne na takim stelażu z rączkami. Podoba mi się, 4,50. Tu mamy Anna Hütte kryształ za bezcenny. Bezcenny. Co tu jeszcze mamy? Szkło ostatnio mi za bardzo nie wskakuje. O, tutaj popatrzcie, z taką kropelką w środku. Ładne to. Euro 50. U góry mamy taką piękną owocarkę za 2,50. Czy to nie jest przypadkiem polskie szkło Ząbkowice? A dodatkowo jeszcze zielonkawo pobłyskuje. Może nawet jest uranowa. Czy Ząbkowice kiedykolwiek robiło cokolwiek uranowego? Nie wiem. No, na tych polskich produktach to ja się słabo znam. Ale chyba Ząbkowice muszę sprawdzić. Tak mi się wydaje. Tak kojarzę. Za 2,50, moi drodzy. Za tanio. Za tanio. Bardzo tanio. A to, moi drodzy, ponoć jest Krosno. Jak się nie pojawiają polskie rzeczy, to nagle się pojawili. To jest świecznik, moi drodzy. Taki nowoczesny, ale bardzo ładny z tą kropelką. O, tu jest nawet sygnatura. Czekajcie. Co tu jest napisane? Albo wygrawerowane. Formano. Czyli to nie jest polskie. A ciekawe, bo bardzo podobne są właśnie z Krosna. Widziałam w internecie. Euro 50, bardzo ciekawe. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie piękne flomarkty w Niemczech i też sklepy używane, bo na sklepy używane też czasem zaglądam i macie zawsze w środę film z tych sklepów używanych. Moi drodzy, już się pojawiły ozdoby świąteczne na święta wielkanocne. Powiem szczerze, zawsze mówię, a już chyba za wcześnie, a już chyba jeszcze nie czas na to. No ale tak już jest, że one się pojawiają mniej więcej w lutym, do początku marca już są i zaczynają się tam pojawiać na tych półkach sklepowych
Ja powiem szczerze, że mam dość takich ozdób i raczej kupować ich nie będę, ale tak zawsze mówię, a potem czasem trafia się coś ładnego i przytulę. Zobaczymy. Jeszcze mam do świąt trochę czasu, więc kto wie, czy coś skoczy, czy nie. Ostatnio bardzo mi się podobają, powiem szczerze, jajka z Villeroy-Bocha albo z Huchenreuta, które można powiesić na baziach w wazonie. Bardzo przykuwają wtedy wzrok, bo są, wiecie, z porcelany i bardzo ładnie wyglądają, ale nie są tanie, więc trzeba poszukać. Może kiedyś się trafią za jakieś fajne pieniądze, wtedy się uda kupić, zobaczymy. Moi drodzy, co dzisiaj kupiłam? Dzisiaj kupiłam tylko jedną rzecz, więc to zestawienie będzie dość krótkie prawdopodobnie. Powiem szczerze, że rzadko trafia się, że kupuję jedną rzecz. Na ogół trafia się jednak, że parę rzeczy kupię, bo te filmy są nagrywane, moi drodzy, nie na raz, tylko parę razy jestem na tych sklepach, więc trochę nagrywam, czasem coś się kupi i wtedy wskakują 2-3 rzeczy na jeden film. Dzisiaj jedna rzecz, myślę, że wiecie jaka, bo to trudno się nie domyślić, że jaka. Zobaczcie, jakie piękne tulipany. Stoją mi już, myślę, z 1,5 tygodnia, ale kupiłam je bardzo zamknięte, więc wtedy dość długo stoją. Piękne. Stoją jak na baczność, że tak powiem. Moi drodzy, co kupiłam? Na pewno wiecie, bo trudno tu się nie domyślić. Moi drodzy, piękna owocarka z Ząbkowic. Rzadko mi się trafiają szkła polskie, naprawdę bardzo rzadko. Czasem prawdopodobnie też mogę nie rozpoznać, bo nie mam się, powiem szczerze, na czym nauczyć. Skoro tak rzadko bywają, to trudno je rozpoznać. Ta jest piękna, bo ta jest bardzo duża, naprawdę bardzo duża. Ja już miałam kiedyś owocarkę z Ząbkowic Śląskich, była to Kora, jeśli dobrze pamiętam. Dużo mniejsza i ona też była taki miała troszeczkę inny kolor, taki bardziej, ja wiem, bardziej w beż wchodzący. Ta jest ewidentnie taka przeźroczysta, taka bardzo przeźroczysta, jak już takie po prostu zwykłe szkło, a tamta była taka, podchodziła troszeczkę pod beż. Piękna, słuchajcie, piękna, duża, z falbankami. Jeśli można wierzyć internetowi, to jakiś rok 1910, czyli secesja. Mi się bardzo podoba. Od razu przykuła mój wzrok. Bardzo ładna, nie jest nigdzie uszkodzona. Trochę ją wyczyściłam, żeby była bardziej błyszcząca. Moi drodzy, 2,50, więc cena kosmiczna. Bardzo się cieszę. Bardzo lubię polskie produkty, ale niestety rzadko wskakują, więc co poradzić. Chociaż miałam jakiś czas, że kupowałam dość często krosno, bo się krosno często pojawiało. Mówię o tych takich lampkach, jakby trudno je nazwać. To są takie lampki, trochę na świeczkę, trochę nie na świeczkę, trochę tylko na ozdoby. To wtedy kupowałam dość często krosno, teraz jakoś tak nie ma go ostatnio. Natomiast Ząbkowice trafiają się dość rzadko, ale bardzo fajnie za taką cenę. Myślę, że super zakup. Bardzo się cieszę, bo rzadko się trafia. Moi drodzy, 2,50 to jest nic. Zobaczcie ją jeszcze z bliska. Naprawdę jest bardzo ładna. Z tymi falbankami jeszcze ładniej wygląda. Wiem, że ponoć są jeszcze inne kolory. No kto wie, może kiedyś się trafi. Całkiem możliwe. Trzeba wierzyć. Moi drodzy, to wszystko. Dzisiaj takie króciutkie zestawienie, bo króciutkie zakupy, bo tylko jedna rzecz. Jakoś tak nic nie wpadło mi więcej w oko, ale dajcie znać, może Wam się coś bardzo spodobało. Słuchajcie, to dzisiaj na dzisiaj wszystko. Widzimy się w sobotę, w sensie w sobotę ja idę na Flomarkt, natomiast Wy widzicie się ze mną w niedzielę na Flomarkcie, w filmie i na zestawieniu. Także łapka w górę, jeśli się podobało. Subskrypcja, moi drodzy, bo jak oglądacie mnie, to czemu nie? Jak najbardziej myślę. To nic nie kosztuje, więc a fajnie mieć coraz więcej subskrybentów. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się w niedzielę. Pa!